Dzień dobry, witam w nowym roku. Roku pełnym nadziei. Podsumuję wreszcie koszty tej budowy za 9 miesięcy. Zobaczycie, dlaczego były takie momenty, że bardzo narzekałam. Koszty nas generalnie przerosły. Gdybym znała rzeczywiste koszty budowy, tej budowy naszej, to na pewno za tą budowę bym się nie zabrała. Zanim przejdę do rzeczywistych kosztów naszej budowy, to zacznę od tego, jak się do tej budowy przygotowywaliśmy pod kątem samej wyceny. W osobnym odcinku będę opowiadała o etapach, powiedzmy, natomiast mam tu ściągawę, żeby nie pomylić niczego. I powiem tak, jak kupiliśmy projekt, to zakupiliśmy też od razu kosztorys i ten dom w tej technologii według kosztorysu na 2021 rok miał kosztować 470 000 netto w stanie deweloperskim. To skłoniło nas do tego, żeby podjąć decyzję o rozpoczęciu faktycznie budowy, biorąc pod uwagę technologię murowaną, ponieważ firma, z której projekt był kupiony, współpracowała z firmami, które wykonywały ten projekt albo mogły się podjąć go i w technologii murowanej, i w technologii szkieletowej, więc wiadomo, że jeżeli na taką byśmy się zdecydowali, to trzeba byłoby robić projekt zamienny. W każdym razie to wszystko było realne. No i tak jak powiedziałam, 470 000 netto, rok 2021 to i stan deweloperski. To pozwoliło otworzyć wielkie nadzieje na perspektywę wybudowania. Natomiast te wyceny, które dostaliśmy, to było 435 000 netto, ale już nie za sam stan deweloperski. Trochę mniej tych prac miało być wykonanych. To miała być technologia murowana, 2024 rok, wycena na początku roku. Podobnie było z ceną na technologię szkieletową, natomiast tu zdecydowaliśmy, że jednak odejdziemy od tego ze względu na to, że trzeba mieć niesamowite zaufanie do ekipy, która wykonuje. Za krótko ta technologia jest na rynku. Oglądaliśmy się pięknych domów, ale wiemy, że tam jest kwestia po prostu każdego milimetra, więc chcieliśmy jednak wybudować murowany, tak jak zresztą się stało. No i co? Wydawało nam się, że te koszty są bardzo duże. W związku z tym szukaliśmy tutaj wykonawcy lokalnie i za stan surowy otwarty w 2024 roku na początku mieliśmy kwotę 380 000. Więc jak widać, ta rozbieżność między wyceną wcześniej od firmy, powiedzmy takiej zewnętrznej, która była polecona, była na trochę wyższym poziomie, ale więcej tych prac miało być wykonanych i wydawało nam się, że to 380 000, jak będziemy mieli, to będzie w miarę ok, będziemy to rozkładać na etapy budowy. Natomiast później okazało się, że ze względu na terminy, na to, że przeciągane było podejmowanie decyzji, takie kluczenie, wiedziałam, że chyba jednak coś jest nie tak, więc szukałam innego wykonawcy. No i ostatecznie stanęło na tej realizacji, która była wykonywana i którą widzicie za moimi plecami, i za chwilę przechodzę do konkretów. Dobra, przejdę do pierwszego punktu, bo jednak nie da się pominąć kosztów związanych z zakupem działki. Tu są właściwie dwie działki zakupione. Pierwsza 12-arowa, na której jest posadowiony dom w 2018 roku. Druga dokupiona na początku 2025 roku. To były ceny
okazyjne. Zdecydowaliśmy się na zakup pierwszej, braliśmy, pamiętam, kredyt. Nie myśleliśmy wtedy absolutnie o budowie. Spłacaliśmy latami ten kredyt. Przyszedł taki moment po 5 czy 6 latach, że nagle spontaniczna decyzja na przełomie roku, żeby budować. Później się okazało, że tak jak Wam mówiłam we wcześniejszych odcinkach, że była okazja, żeby dokupić działkę, bo w momencie, kiedy dom się zaczął tutaj klarować jako wizja, no to wiedzieliśmy, że jednak tego terenu będziemy mieli mało. I reasumując koszty zakupu tych 2 działek, w sumie jest to 35 arów równe. Oczywiście ta powierzchnia taka użytkowa jest zdecydowanie mniejsza, bo część zalesiona jest na dużej skarpie, więc tych arów faktycznie jest mniej. W każdym razie kosztowało to 150 000. Wiadomo, że do ceny takich działek nie można się przywiązywać, bo wszystko w zależności od lokalizacji, od województwa, od odległości od dużych miast, od komunikacji i tak dalej. Więc tylko informacyjnie taka cena zakupu działki. Później był taki moment, że jeszcze nie byliśmy zdecydowani na 100% na budowę, ale stwierdziliśmy, że żeby podnieść wartość tej działki, która miała być z zabezpieczeniem emerytalnym, warto powoli zacząć przygotowywać jakąś dokumentację, czyli w pierwszym kroku przygotowanie mediów. No i poskładałam papiery. Generalnie trwało to lekką ręką 2 lata. Doprowadzenie prądu, wody, wszystkie te projekty do przygotowania, wyciągnięcie dokumentacji oczywiście i z urzędu gminy. I jeszcze moment przed samym zakupem projektu, ale generalnie kwota, która wiązała się właśnie z przyłączami i dokumentacją, tutaj z geologiem, geodetą, bo badaliśmy też grunt, różne warianty były brane pod uwagę, jeśli chodzi o ewentualną oczyszczalnię ścieków, zbadanie oczywiście gruntu pod kątem tego, żeby wiedzieć też, czy decydować się na fundamenty, czy na płytę. Jest to teren lekko górzysty, więc miało to wszystko znaczenie dla nas i dlatego decydowaliśmy się na takie kroki, bo to było wszystko rozłożone w czasie i kwota, która wiązała się z mediami i dokumentacją, to 72 000. Czyli mamy początek, który sumuje się do kwoty 222 000, kiedy tutaj kompletnie nie ma nic. Działka jest całkowicie zarośnięta. To są samosiejki, mimo że ona na początku, w momencie zakupu, powiedzmy, była wycięta. Ta część pierwsza, to wszystko nam przyrastało po prostu z roku na rok. Później pojawiały się oczywiście dodatkowe koszty związane z karczowaniem. To karczowanie miało miejsce 3 razy z tego co pamiętam i to są też znaczące koszty. Dobra, czyli mamy tą kwotę przed rozpoczęciem budowy zamykającą się w 222 000. Dodam jeszcze może tylko, że w tej kwocie oczywiście w związku z przygotowaniem terenu pod budowę, no pojawiło się to częściowe tutaj ogrodzenie pierwszej działki i przygotowanie pierwszego etapu wjazdu na działkę. Wjazdu, który teoretycznie był na mapach, nie teoretycznie, w praktyce był na mapach i był faktycznie tutaj na tej działce, natomiast doprowadził do wygenerowania naprawdę dodatkowych kosztów i to w grubych tysiącach. Na początku, jeśli chodzi o samą dokumentację, dlatego że gmina nie uznała tego wjazdu. Rozmowy z gminą trwały po prostu rok. To były pieniądze dodatkowe za przyjazdy, za branżowców, bo tutaj drogowiec miał bardzo dużo roboty. Nie chcieli się po prostu na żaden wariant zaproponowany zgodzić, żeby uznać ten wjazd za taki, który zaakceptują do wydania zgody w momencie, kiedy przyjdzie złożyć papiery związane z pozwoleniem na budowę. Przeciągnęło nam to czasowo przygotowanie całej dokumentacji o rok. W związku z tym ta kwota oczywiście z dokumentacją, z mediami zawiera też przygotowanie tego podjazdu, które od strony wykonania samego kosztowało 15 000, kilkanaście tysięcy to ogrodzenie, więc stąd te koszty są takie. No i teraz już przechodzę do momentu rozpoczęcia samej budowy w połowie kwietnia 2025 roku. Budowa rozpoczęta. Tu jest kierowniczka główna. Zaczęliśmy.
No i mając to piękne zabezpieczenie na emeryturę, przyszedł taki moment, jak już powiedziałam spontanicznie, że a dobra, skoro mamy już tą działkę kupioną, skoro mamy doprowadzone media, przygotowany wjazd na działkę, ogrodzone, a może by jednak spróbować budować. No i szybciutko zakupiłam projekt gotowca, który był adaptowany. Oczywiście te koszty są wliczone w tej kwocie, którą podawałam wcześniej w całej dokumentacji. To też nie były małe pieniądze. W każdym razie, mając już i kosztorys z jednej strony i wiedząc mniej więcej, ile podoliczać za każdy rok inflacji od 2021 roku, no to wydawało się dobra, mamy zabezpieczenie w postaci mieszkania, czekaliśmy tylko na to, żeby upłynęło 5 pełnych lat kalendarzowych na sprzedaż, bo nie chcieliśmy po prostu wiązać się z budową i przenosić tutaj po prostu tych zależności podatkowych. Rozpoczęliśmy budowę w kwietniu, tak jak powiedziałam. I co? Rozpoczęły się te prace, ściąganie oczywiście humusu, przygotowanie pod budowę z fundamentami. Okazało się, że jednak płyta tutaj nie była proponowanym lepszym rozwiązaniem przez niezależnych architektów. W związku z tym ten fundament się pojawił i od razu przy fundamencie zobaczyliśmy, że koszty będą zdecydowanie większe niż zakładaliśmy. To nie był fundament, który laik ma przed oczami. To nie były aż takie różnice terenu wizualnie. Wydawało się, że dobra, jakieś 50-70 cm to będzie wszystko. Natomiast w miejscu, w którym stoję, ten fundament miał grubo ponad 1,5 metra wysokości. Różnice poziomów na działce niewidoczne na pierwszy rzut oka okazały się bardzo duże. Co to spowodowało, moi drodzy? Największy koszt na tym etapie budowy, który nas totalnie powalił, bo jak podliczyłam sobie do tego filmu koszty betonu, razem oczywiście z pompą, z dojazdem, na cały dom, to jest równe 100 000 złotych. To jest coś, co po prostu mnie rozłożyło, jak sobie uświadomiłam, z czym my mamy tutaj do czynienia. Ja nieraz na etapie budowy mówiłam o tym, że tu jest masa betonu, że to jest bunkier. To fakt, ale ta kwota 100 000 chyba mówi sama od siebie, a wcześniej, ale nam pięknie sypie, zima na całego. Wcześniej, zanim czekaliśmy na wykonawcę po prostu tutaj do tej budowy, to zeszło rok, no to oczywiście ja, planując krok po kroku wszystko, wzięliśmy kredyt na zakup pustaków i drutów do zbrojenia, żeby po prostu przez ten rok spłacać. To były na tyle duże rzeczy, że nie mieliśmy jakichś dużych obaw, że ktoś nam to ukradnie z budowy. Sąsiad tutaj był z jednej strony, sąsiedzi po drugiej stronie. Przyjeżdżaliśmy, tutaj była jakaś kontrola. No i te koszty związane z zakupem pustaków i drutu to było 60 000 złotych. Oczywiście na finale okazało się, że trochę tego drutu zabrakło i pustaków, to było dokupowane, już tego nie doliczałam. Chcę, żebyście mieli po prostu pełną informację, jakie są koszty budowy. Czyli mamy tak, wylany beton 100 000, pustaki i drut 60 000. No i następny etap, mając już powiedzmy wylany ten cały beton, mając pustaki, czyli to 100 000 plus 60 000 zbrojenie, pustaki, 161 etap. Trudno nie wspomnieć o dachu, 25 000 mniej więcej koszty związane z zamówieniem drewna w tartaku, z przygotowaniem pod zadaszenie. Kolejny koszt już związany z samym zadaszeniem, 15 000 dachówka. Oczywiście ja tutaj nie dodaję takich małych rzeczy, które, tak jak mówiłam, coś się zniszczyło w transporcie, zabrakło. To były kolejne tam powiedzmy tysiące, które dochodziły. Mówię o ogólnych, dużych kosztach zamykających się w tych okrągłych kwotach. No a że jest taka pogoda, jak widać, to trudno nie wspomnieć o samych śniegołapach, które kosztowały grubo ponad 5 000. Komin jeden
jako wkład, zestaw 3000, to jest sam komin. Z drugiego zrezygnowaliśmy z racji tego, że mimo, że czekaliśmy na tą dokumentację długo, tak jak wspominałam, to nie dostaliśmy w ogóle zgody tutaj na pociągnięcie gazu. W innym odcinku wspominałam, że jeden telefon w ogóle powiedzmy z gazowni się pojawił w tym temacie i koniec, dlatego zdecydowaliśmy się na pompę ciepła, żeby po prostu nie przedłużać tej budowy. No i efekt jest taki, że jesteśmy na etapie stanu surowego, powiedzmy otwartego. Największe koszty przedstawiłam. No i żeby to zamknąć, dochodzi stolarka okienna, która kosztowała 40 000. Oczywiście to jest kwota nie za samą stolarkę, tylko też za montaż i izolację. I do tego zamówiliśmy też rolety. Pani zima, zmrożona kosztami budowy, ale popatrzcie, słoneczko przyświeca, więc może to są takie promyki nadziei, że doprowadzimy tą inwestycję w najbliższych miesiącach mimo wszystko do może nie tyle końca samego, co do takiego stanu, żeby się tutaj po prostu przeprowadzić i móc mieszkać. No i pozyskać środki po prostu na sfinalizowanie tego. Czyli tak, mając ten stan surowy zamknięty, kolejny etap trzeci to są instalacje, to są też wiadomo duże koszty i to, co nam się udało zrealizować i mówię tylko tutaj, żeby była pełna świadomość o instalacjach, a nie o zakupie urządzeń do tych instalacji, które będą w kolejnym etapie po prostu doliczane do kosztów całej inwestycji. To tak, instalacja wodno-kanalizacyjna 15,5 tysiąca, instalacja związana z rekuperacją 13,5, instalacja dotycząca klimatyzacji około 3,5 tysiąca i instalacja elektryczna, która jako jedyna nie jest jeszcze zapłacona. Czekam tutaj na fakturę, natomiast będzie to kwota na pewno powyżej 20 000, bardziej oscyluje w granicy może nawet 25. Zobaczymy, jak się to skończy, bo ten ostateczny koszt będzie związany z zakupem rozdzielni, której nie chcemy kupować z najniższej półki. Będziemy celować w coś lepszego, biorąc pod uwagę, że wszystkie te materiały, które tutaj zostały użyte i wykonawstwo jest naprawdę na wysokim poziomie, to my nie możemy po prostu zmarnować tego, co zostało zrobione. Te kable po prostu bez łączeń tutaj były podciągane, więc wiemy, że ta skrzynka też będzie kosztować, to nie będzie skrzynka za 1000 zł, tylko za większe pieniądze, więc tak jak powiedziałam, do kwoty instalacji trzeba doliczyć jeszcze 25 000. I jak weźmiemy to wszystko pod uwagę, no, jako budowa, jako ten dom w tym stanie obecnym, który mamy, bez zapłaconego tego rachunku za instalację elektryczną, to mamy kwotę 530 000. To są oczywiście, bo jak ktoś podsumuje te kwoty, o których mówiłam, to są koszty związane z całą tą budową, bo ja nie wspominałam osobno o kosztach realizacji tego do stanu surowego, powiedzmy otwartego, bo to wszystko w zależności od regionu. Oprócz tych grubych rachunków, które podsumowałam, bo było mi łatwo. Segregator jest cały wypchany, pękaty, natomiast wiadomo, czegoś zabrakło, coś trzeba było dokupić. To były po prostu na parę tysięcy, paręset złotych zakupy realizowane, które dały też ogromną kwotę. Aż tak szczegółowych rozrachunków nie prowadzę, natomiast wiedziałam, jaka kwota była przeznaczona na koncie na budowę. No i stąd to podsumowanie na wartość ponad 500 000. Słuchajcie, wracam do początku filmu. Wydawało nam się 435 000, że to jest za dużo. My jesteśmy na etapie stanu surowego zamkniętego bez drzwi, z instalacjami w etapie pierwszym wykonanymi, bez tynków, bez podłogówki jeszcze, bez wylewek i my już mamy tak duże poniesione koszty, a gdzie jeszcze ocieplenie zewnętrzne, ocieplenie strychu, no już nie wspomnę o doprowadzeniu do stanu faktycznie deweloperskiego i tych kolejnych etapów.
Pamiętam, jak był taki moment, jak się zdecydowaliśmy na budowę i trzeba było już ponosić, powiedzmy, te pierwsze koszty związane z fundamentami. To Michał, który kompletnie się nie zna akurat na takich tematach, nie śledził rynku, ale ja pamiętam, jak on mi mówił: zobaczysz, że nie wybudujemy tego za 800 000, zapomnij, nie ma w ogóle takiej możliwości, my tutaj bańkę przekroczymy albo staniemy z tą budową i tak dalej. Ja mówiłam: co ty, w ogóle nie ma szans, na pewno nie będzie to tyle kosztowało. Będzie to tyle kosztowało. Nie wiem jak to zrealizujemy. Na pewno dom, w którym mieszkamy, w jak najszybszym czasie musi być po prostu wystawiony na sprzedaż, żeby móc to wszystko realizować do końca. No i oczywiście zostajemy z tymi kredytami, które mamy do emerytury, bo to inaczej się nie da, bo nie starczy na pewno ze sprzedaży, żeby spłacić i kredyt, i dokończyć tutaj budowę. Z tym się liczyliśmy, całe życie jesteśmy na kredytach od studiów, bo jak sobie właśnie uświadomiłam, to pierwszy kredyt podpisywaliśmy po ślubie na studiach. Nie mieliśmy stałej pracy, ale mieliśmy 4 żerantów do tego pierwszego kredytu na pierwsze mieszkanie dwupokojowe. Tak zaczęliśmy, tak żyjemy, tak się da. No i znów tam słoneczko przyświeca w salonie, więc mówię, że kurde, może jednak ta opatrzność czuwa nad nami i daje promyk nadziei na dobrą finalizację w tym roku. I żeby tak jeszcze raz w środku podsumować, no to mamy to 150 działka, 72 cała dokumentacja, media, przygotowanie działki pod kątem wjazdu na budowę. Oczywiście tutaj jest kwestia porządnego utwardzenia terenu pod ciężki sprzęt, który tutaj wjeżdżał. Stąd te koszty są też takie duże. Później sama budowa, stan surowy otwarty 375 000. Do tego 40 000 stolarka okienna z dodatkowymi pracami, 20 000 rolety zewnętrzne, też oczywiście z tym dociepleniem. Koszty związane z instalacjami, które zostały poniesione, 33 000 plus te, na które czekamy, powiedzmy, możemy je tak zaokrąglić do kwoty 25 000, czyli 510 000 bez elektryki. Ta elektryka, jeszcze może tylko wspomnę, że to są dosyć duże koszty, dlatego że mimo że ten dom ma 100 metrów i patrząc na jakieś takie średnie, które są podawane, jeśli chodzi o punkty dla takiego metrażu, to jest na poziomie między 50 a 70 punktów. U nas tych punktów, z tego co pamiętam, jest 103. Więc my mamy naprawdę dużo punktów, stąd ten koszt na pewno też jest większy. No ale lepiej zrobić to na początku z nawiązką, niż później, powiedzmy, to przerabiać, bo to wszystko wiadomo, że też kosztuje i brudzi się i jest niefajne. Natomiast te instalacje, które są tutaj przygotowane, one są też wyprowadzone na strych, więc mamy tutaj przygotowanie po prostu pod ewentualne jakieś dalsze etapy, gdyby nasze dzieci kiedyś w przyszłości jednak się decydowały na rozbudowę tego strychu. Czyli 510 to jest koszt tej budowy domu, tam wcześniej wspomniałam 530, 510 plus dokumentacja i działka, tak jak powiedziałam, w sumie to jest 730 000 na tym etapie. Pytanie, gdzie? Przygotowanie tej dziury i tego miejsca tutaj i poniesiony koszt, który jest wliczony w cenie, którą Wam podałam, to jest już zapłacone 12 000 pod kominek, piec, który ma być realizowany do 5-6 miesięcy. I on się zamknie kwotą 30 000 w całości, czyli jeszcze mamy do dopłaty prawie 18 000. Patrzę na ściągę, żeby Wam jeszcze dopowiedzieć, co do tej kwoty 730 na pewno będzie doliczone. Jak się zdecydujemy na wybór rekuperatora, no to trzeba się liczyć z kwotą 10-12 000, bo nie ma średniej półki, z tego co się orientuję. Albo chińszczyzna za parę tysięcy, która w ogóle nie ma sensu. Przy takim wykonaniu tutaj jak jest, bardzo dobre, żeby to wszystko się później spinało i dawało efekty, więc na pewno będziemy zaczynać od 10 000. Do tego 2 klimatyzatory, które są wstępnie wycenione na poziomie powiedzmy 9 000. Do tego dojdzie ogrzewanie podłogowe na dole.
Tak jak wspomniałam, ocieplenie zewnętrzne, tu styropian 20 cm, musi być też bardzo dobra ekipa. Widzicie te uszy dookoła, które robią efekt wizualny, ładnie to wszystko wygląda, ale po prostu wykonanie musi być perfekcyjne, żeby ograniczyć mostki termiczne, to na pewno, żeby po prostu było wszystko super. Docieplenie na pewno i podłogi, i pod dachówkami też musi być bardzo dobre. Myślę albo o wełnie, chyba nie będziemy się decydować na pianopór, bo to po prostu chyba nie ma sensu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie będziemy robić najprawdopodobniej wylewki na poddaszu, tylko samo to docieplenie podłogi powinno wystarczyć. W związku z tym już teraz myślę o tym, że mogą się pojawić koszty związane z potrzebą postawienia kontenera po prostu na działce, żeby gdzieś jednak magazynować te rzeczy, skoro podłoga na strychu będzie zabezpieczona i nie będę chciała, żeby chodzić po tym styropianie, który się tam pojawi. No, wiadomo, można dać płyty OSB, ale na ten moment nie widzę tego w ten sposób. Nie lubię prowizorek, wolę, żeby coś było porządnie zrobione. Dlatego nie wiem, czy faktycznie ten kontener, póki jeszcze mamy przejazd na drugą działkę i nieskończone tutaj prace związane z ogrodem, więc na pewno trzeba będzie to wszystko wziąć pod uwagę, żeby mieć gdzie przechowywać. Do wspomnianych kwot na pewno dojdzie jeszcze mniej więcej, powiedzmy 10 000 za szambo, zwykłe szambo betonowe. Przypomnę tylko, że gmina się nie zgodziła tutaj w ogóle na to, żeby myśleć o oczyszczalni ścieków ekologicznej. Ten teren po prostu aż się prosi. Ziemia nie jest taka zła. Przypominam, że było robione badanie geologiczne. Idealna też nie jest, no ale widzicie jak jest. Pewnych kosztów nie przeskoczy się ze względu na urzędników. I taka jest prawda. I jak oglądałam inne odcinki z etapów budowy i nawet jeżeli to była Małopolska i jak słyszę po prostu ile ktoś podaje jako koszty przygotowania czy jakiejś dokumentacji, czy czas oczekiwania, to jest wszystko tak indywidualna, słuchajcie, sprawa, zależna tylko i wyłącznie od woli ludzi. My jesteśmy na styku tutaj dwóch gmin i niestety pechowo mamy do czynienia z takimi, a nie innymi osobami. Znamy je z poprzedniej lokalizacji, w której mieszkamy. One wygenerowały tutaj ogromne pieniądze, bo to nie są kwestie kilku tysięcy złotych, gdzie dodatkowo trzeba było po prostu ponieść te koszty przez upartość urzędnika. Bardzo niedaleko stąd jest inna gmina, w której akurat realizację domu o podobnym metrażu wykonywał kuzyn Michała, właściwie kuzynka Michała z mężem. Wszystko im poszło gładko, bezproblemowo, z niższymi kosztami, tylko i wyłącznie z uwagi na to, że ludzie byli po prostu w tamtej gminie ludzcy, po prostu, a nie rzucali kłód pod nogi. I na koniec jeszcze, dlaczego tutaj stoimy w części sadu? No dlatego, że kwota spięta to 730 000, czyli kwota, która obejmuje dom w stanie surowym, zamkniętym z wykonanymi instalacjami, bez prądu, kosztu prądu oczywiście, bo instalacje wykonane, działka jedna, druga, przygotowanie tych działek, posadzenie drzewek, które tutaj są, przygotowanie oczywiście skarpy, bo to też są koszty. To się tak komuś może wydawać, że a co to tam parę stówek kosztuje. No parę stówek jedno podejście, jedna wizyta w sklepie ogrodniczym, a ponieważ to przygotowanie tutaj trwało lekką ręką kilka lat, biorąc pod uwagę równanie, wcześniejsze wycinki, nasadzenia, których jest kilkaset na skarpie, to są naprawdę no, grube tysiące już w tym momencie można powiedzieć, więc jeżeli się komuś wydaje, że koszt budowy to jest tylko kosztorys, powiedzmy zakup działki, ewentualnie jakieś tam przyłącza prądu, wody, jeżeli ktoś ma gaz, to się taka osoba bardzo myli. Myśmy się przeliczyli. Nie to, że się pomyliliśmy, tylko się przeliczyliśmy, bo nie sądziliśmy po prostu, że wrzucimy tam w ten beton przede wszystkim 100 000, które poraziło.
Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków. Plan jest taki, żeby w styczniu wykonać tynki. Teraz słońce świeci, pogoda super, ale początek odcinka widzieliście, jaka zamieć przyszła i śnieżyca. No i prognozy na najbliższy tydzień to nawet 20 stopni mrozu w nocy, więc słuchajcie, nie rozpieszcza nas ta temperatura. Wiadomo, że nie ma mowy w ogóle o tynkach, jeżeli będzie tak duży mróz, ale liczymy na to, że jak przyjdzie za tydzień taki duży mróz, to powinno się później pojawić ocieplenie, może wszczelimy się w okno pogodowe. W tym momencie temperatura w środku w domu, w salonie jest na poziomie 1,5 stopnia, w łazience od strony północnej mamy 1 stopień, więc jest i tak dobrze, że nie są to temperatury w środku ujemne, no ale wyszło słońce i zaczęło przygrzewać, natomiast przy tym mrozie na pewno tynków robić nie będziemy. A nie ukrywam, że bardzo nam zależy na tym, żeby jak najszybciej kontynuować pracę, bo wiosna to jest najlepszy moment na wystawienie domu do sprzedaży. Także na ten moment tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania następnych odcinków.